Witam serdecznie. Seat Arona FR, Key Soo-Young. Korzystając z chwilki siesty po kąpielach w Morzu Czarnym i korzystając również z takich pięknych warunków przyrody, chciałem nagrać dzisiaj film odnośnie kosztów utrzymania, trochę może nad wyraz, raczej wydatków, które ja poniosłem na samochód w czasie ostatniego roku od zakupu. Wziąłem sobie parę dokumentów ze sobą na wakacje. Mam akurat chwilkę, więc jeżeli jesteście ciekawi, to usiądę sobie tutaj z Wami przy kawie i omówię parę kluczowych rzeczy i parę stron dokumentów, które świadczą o tym, ile wydałem pieniędzy, ile taka zabawa kosztowała mnie. Może zacznijmy od tego, że bazuję tylko i wyłącznie na tym, co już zostało zakupione. Nie mówię tutaj o planach, nie mówię tutaj o jakichś rozmyślaniach na przyszłość. Samochód w moim posiadaniu jest 14 miesięcy. Jeżeli chodzi o koszty związane z utrzymaniem samochodu, chciałbym je rozdzielić na kilka rozdziałów, czyli koszty, które są obowiązkowe, obowiązują nas wszystkich, bez znaczenia, czy jest auto nowe, czy jest auto używane. Dotyczy to ubezpieczenia, kosztów rejestracji. Drugie to są koszty, które co prawda nie dotyczą nas wszystkich, ale warto by było mieć takie rzeczy i te koszty musimy ponieść. Tutaj mowa o na przykład oponach zimowych. Trzecia grupa kosztów to są rzeczy, które zupełnie nie są obowiązkowe, aczkolwiek w wypadku na przykład nowego auta, no nie wyobrażam sobie na przykład, żeby tego nie robić, bądź też żeby nie zadbać, mówię tutaj o jakiejś pielęgnacji samochodu, żeby nie zadbać o to nowe auto i po prostu też uważam, że to są rzeczy, które są takie może nie tyle obowiązkowe plus, co jak najbardziej będą na plus na dalsze użytkowanie tego samochodu. Czwarta grupa kosztów to są rzeczy, które są dodatkowe w sensie upiększenia pojazdu, żeby na przykład zabezpieczyć, chodzi tutaj stricte o zabezpieczenie lakieru, chodzi tutaj konkretnie o jakieś formy detailingu, nie wiem, folia PPF, ceramika na lakier. Takie rzeczy przy nowych autach najczęściej się robi. Często też dealerzy autoryzowanych serwisach wychodzą z założenia, że klient chciałby to mieć już nałożone po wyjeździe z salonu i często robią to już na poziomie salonu. Współpracują z jakimiś studiami detailingowymi i robią to, że tak powiem, dla nas już przy wyjeździe z salonu. Kolejną rzeczą, kolejnym etapem jest ogólno pojęty serwis. W momencie zakupu auta teoretycznie gwarancja czy tam serwis następny mamy po 2 latach, w przypadku na przykład Volkswagena mamy po 2 latach lub 30 tysiącach kilometrów. Ja bym tego w ten sposób, ja bym do tego tak nie podchodził. Ja sam wymieniam sobie olej u siebie i te interwały skracam. Oczywiście, żeby utrzymać gwarancję producenta, która w Seacie jest 5-letnia, ten przegląd na 2-letni lub po 30 tysiącach na pewno pojadę, ale już będzie to kolejna wymiana oleju, to będzie już 4. wtedy wymiana oleju w ASO. I chyba że, bo to jest też tak, albo to będzie wymiana przy 30 tysiącach kilometrów,
jeżeli nastąpi te 30 tysięcy w krótszym czasie niż 2 lata, bądź też przegląd po 2 latach, jeżeli 30 tysięcy jeszcze nie będzie na liczniku. To są dwie różne rzeczy i dwa różne koszty to uwzględniają. To jest, że tak powiem, dodatkowy koszt. Ja już te koszty poniosłem, ja już wymieniałem olej 2 razy w samochodzie. Teraz po wakacjach, jak będę wracał, będzie trzecia wymiana praktycznie od razu na dniach, zaraz po przyjeździe. Jeszcze jest kolejna piąta już kategoria, to są zupełnie rzeczy, których większość osób w ogóle nie zakupi. Jest to wyposażenie dodatkowe, w które wyposażałem samochód, które w momencie zamawiania auta, ja zamawiałem sobie pod siebie samochód i na przykład Side Assist był niedostępny już w moim modelu. Doposażenie tego kosztowało parę złotych. Jest to uwzględnione oczywiście. Tak samo jak elektrycznie podgrzewana kierownica, czy na przykład pakiet Travel Assist. On faktycznie był dostępny w aucie w momencie, jak ja kupowałem, ale no nie wiem, tak jakoś coś mnie zamroczyło w tym momencie i się polisiłem się na to, że polisiłem się na te 700 zł taniej i nie zamówiłem go. Doposażenie kosztowało parę złotych, konkretnie zakup kierownicy. No i to są te właśnie dodatkowe koszty. Dodatkowe koszty też tam poniesione są z tytułu właśnie zrobienia nawiewów na drugi rząd, siedzeń. Nie są to wielkie koszty, ale zawsze. No i tam paru innych rzeczy. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam z tego wyszło kwotowo, to zapraszam na film, a ja już nie przedłużam i rozpoczynam nawijkę. Ok, zaczniemy od początku. Zostawię trochę tajemnicy na koniec, ile to łącznie wynosi, dlatego będę przechodził po kolei po różnych etapach, zaczynając od tych rzeczy, które są obowiązkowe. Mówimy tutaj o koszcie zakupu samochodu. Samochód kosztował 113 800 i to był zakup realizowany 30 maja 2022. Na chwilę obecną taka konfiguracja Seata Arony FR 1.5 TSI z DSG kosztuje około 140 tysięcy złotych, aczkolwiek nie sprawdzałem dawno konfiguratora, ale mniej więcej to by była ta kwota. Obowiązkowo przy zakupie samochodu w salonie musimy wziąć OC z Autokasko. I jest to kwota wynosząca 3% wartości samochodu od 113 800. Wychodzi nas to około 3528 zł. Dodatkowo do tego brałem zieloną kartę, która była osobno płatna, oraz rejestracja w urzędzie, w Wydziale Komunikacji 180-50. Nie załapałem się jeszcze na brak naklejki na szybie, więc tą naklejkę musiałem dopłacić, mimo że ją nawet nie kleiłem. Tutaj jest trochę inaczej ta cena liczona, ponieważ, tak jak mówię, na dzień dzisiejszy podaję po 14 miesiącach, więc już musiałem zakupić kolejne ubezpieczenie. Pierwsze ubezpieczenie wyniosło, tak jak mówiłem, 3500, a już kolejne, czyli po roku użytkowania, znalazłem sobie ubezpieczenie OCAC, też pełne, też 100% na oryginalnych częściach, naprawa WASO i tak dalej, pełny pakiet, holowanie bodajże do 1200 km chyba, również za granicą. Znalazłem takie Autokas OC i AC za 2556 zł, czyli 1000 zł taniej. I to daje nam kwotę tych obowiązkowych kosztów 6283,50. To jest taki pakiet, że tak powiem, podstawowy, którego nie unikniemy, czego byśmy nie robili. To jest pierwsza rzecz. Druga lista wydatków. Są to rzeczy niezbędne według mnie,
i rzeczy, które no trzeba mieć. Wydaje mi się, że nie ma co tu dyskutować. Dużo osób kupuje nowe auta, to prawda, i kupuje, nabywa auto na przykład w okresie zimowym, luty bądź marzec, i te auta, jeżeli dobrze wiecie, auta przyjeżdżające do salonu do odbioru przyjeżdżają na oponach letnich zawsze. Zawsze nie ma możliwości takiej, żeby przyjechało auto do nas na oponach zimowych odbierane w zimę. Więc wtedy musimy liczyć się już z kosztem dodatkowym, który wynika z zakupu drugiego kompletu opon. I tutaj w tych kosztach właśnie partycypując uwzględniam, że to jest taki koszt rzeczy według mnie niezbędnych. Komplet opon zimowych, jak kupowałem Bridgestone Blizzak LM005, są to no takie premium opony, bo licząc, że będę na nich kilka sezonów jeździł, za te opony zapłaciłem 2641,56, a do tego chodzi mi o kosmetyki, którymi będziemy czyścić to auto i będziemy pielęgnować go, tak? Czyli tutaj jest parę ich wyszczególnionych: AdBlue Glass Cleaner, jakiś preparat do tapicerki, Purboy Quick Detailer, do tego jeszcze, akurat z AdBlue dużo brałem, APC, All Purpose Cleaner, Vampire AdBlue, Satina Dressing z K2, do tego również odstraszacz gryzoni. To zależy też w jakim miejscu mieszkamy, ale akurat ja nie spodziewałem się, że w mieście 200 przeszło tysięcznym będzie mi doskwierać jakiś gryzoń pod maską, ale w miarę szybko, że tak powiem, go wyeliminowałem i teraz używam tego Kunagon, jestem zadowolony. Dodatkowo z takich rzeczy, które są w takim razie też obowiązkowe, to powiedzmy jest ta mata na szybę, czy odmrażacz. Ja kupuję koncentrat do minus 45 litrowy i rozrabiam sobie go. Starcza na długo, ale też kosztuje te 45 zł. Dodatkowym kosztem również będzie montaż opon. Jeżeli ktoś zamierza co roku przekładać, to jest 100 zł na sezon, a mamy 2 sezony, czyli 200 zł rocznie musi wydać na przekładki opon, w tym wypadku 17. I te opony zimowe i rzeczy według mnie niezbędne to jest koszt 3109 zł 55 groszy. Kolejną rzeczą, którą wydaje mi się też nie może się obejść w wypadku już zakupu nowego auta z salonu, jest właśnie owa pielęgnacja i nałożenie powłoki ceramicznej, bądź też nałożenie powłok tak zwanych folii PPF, czyli tych przezroczystych, które dodają nam około 200 mikronów grubości, zabezpieczają przede wszystkim przód. U mnie jest to jakąś częścią na pewno kosztów, ponieważ zaufałem panu Jackowi, pozdrawiam serdecznie, u którego już kolejny samochód był robiony i miałem poprzednio Clio w ceramice, przyciemniałem szyby praktycznie w każdym samochodzie, który miałem u pana Jacka, dlatego od niego korzystam. Te usługi są z gwarancją, jest to wieloletnia gwarancja, to są to usługi oczywiście zabezpieczenia lakieru, zabezpieczenia szyb i innych części karoseryjnych samochodu. No są to kwoty niemałe, nie powiem, nie da się ukryć, że przy takich profesjonalnych zabezpieczeniach są to dosyć wysokie kwoty. U mnie wyszło to około 6176 zł 36 groszy. Jest to kilka wizyt. W Tint Black akurat około 3, chyba, o ile dobrze pamiętam, 3 wizyty to były. Najdroższa jest PPF-ka, ceramika również niewiele tańsza, a takie detailingi, takie jak na ostatnim filmie,
dechroming, przyciemnienie tylnych lamp, przyciemnienie szyb, czy właśnie jakieś listewki czy coś. To są troszkę niższe kwoty, natomiast one zbierają się właśnie na tą kwotę finalną 6176 zł. Do tego również są według mnie takie ważne rzeczy, jak na przykład jak osłony ekranów, czyli folia 9H na ekran nawigacji, na ekran Virtual Cockpitu. Również trzeba je uwzględnić. Są to kwoty niższe zdecydowanie, natomiast no, nie można o nich zapominać, bo to właśnie tworzy wydatki, które ja poniosłem przez ten rok użytkowania. Przechodzę do kolejnej, czwartej, że tak powiem, rubryki. Czwarta rubryka to już jest, to jest rubryka już takiej, ja to tu nazwałem drugiej konieczności. Są to rzeczy jakieś, nie wiem, wyglądowe, tak? Dodające, że tak powiem, można nawet stwierdzić, że są fanaberią właściciela samochodu. I tutaj mówię konkretnie o takich rzeczach jak, bo opony to może, opony 18 to może nie jest jakaś specjalna fanaberia, ale już zakup felg dodatkowego kompletu felg za 3100 zł prawie. Dodatkowo opon do tego kompletu mamy tutaj kwotę rzędu 5000 zł. To już nam coś tutaj mówi. Z dodatkowych rzeczy, które tutaj są uwzględnione, uwzględniłem również chlapacze naprzód, chlapacze na tył. Są to części oryginalne z ASO. Są to właśnie, tak jak mówiłem, nakładki na pedały, rzeczy, które upiększają auto, a nie wpływają na jego prowadzenie czy na jego codzienne użytkowanie. Nakładki na pedały, osłona tunelu środkowego z tyłu. Są to już też niewielkie kwoty, natomiast właśnie składając się powoli w całość dają kolejną dużą kwotę. Są to pokrowce na fotele, przez wszystkich w większości hejtowane, jestem bardzo zadowolony. Naklejki na progi zabezpieczające. Dodatkowo z takich ozdobnych rzeczy to są dynamiczne kierunkowskazy lusterek. Film wkrótce na kanale o nich będzie, z montażu tych dynamicznych kierunkowskazów w lusterkach. Tutaj też takie mniejsze rzeczy, jak na przykład narzędzia do demontażu elementów plastikowych, tak zwane łyżki plastikowe, tapicerskie, bardzo fajna rzecz. Niedroga, ale właśnie jest uwzględniona, bo kupowałem ją stricto pod ten samochód. Ramki tablic rejestracyjnych, które zmieniałem, żeby nie było logo salonu, tylko żeby był napis Cupra. Dystanse plus śruby do kół zimowych, żeby trochę te tylnią oś trochę poszerzyć. I parę rzeczy takich dodatkowych, jak na przykład system siatek bagażnika, pokrywy i osłony właśnie prowadnic foteli, czy na przykład nakładki osłony pod deskę rozdzielczą przód, tył dla pasażera i dla kierowcy. Te kwoty są tutaj również właśnie uwzględnione jako w tej rubryce dodatki drugiej konieczności, czyli czwarty poziom do zakupu. Dają one kwotę 6635 zł 53 grosze. Kolejna rubryka, którą tutaj chcę wypełnić, to są serwisy, czyli tak jak mówię, dwie wymiany oleju były, 10 litrów oleju, 2 korki spustowe, 2 filtry oleju, do tego tam jakiś brake cleaner, czyli tam, że tak powiem, akcesoria niezbędne do wymiany. To jest kwota 541 zł 53 grosze. Na przykład tutaj mamy cenę oleju 5 litrów 0W30, 178 zł 01. To są koszty takie realne, jak najbardziej, kupowane oczywiście na osobę prywatną brutto. I na przykład według mnie taka wymiana ma tą samą wartość, że tak powiem, taką samą funkcję spełnia jak wymiana oleju w autoryzowanym serwisie. Dodatkowo, jeżeli ja sobie wchodzę pod samochód, to ja sobie wszystkiego dotknę, wszystkiego sobie sprawdzę. Dzięki temu również mogłem sobie zweryfikować to stukanie półosi prawej, na które ASO powiedziało, że ten typ tak ma, prawda? Film również jest u mnie na kanale.
inaczej bym tego prawdopodobnie nie zweryfikował, inaczej prawdopodobnie bym tego nawet nie sprawdził i mogłyby być w przyszłości jakieś problemy, bo zużycie elementów, które mają luz, jest, że tak powiem, narasta, jest dużo większe niż elementów, które nie mają luzu. To jest kolejna rubryka i ostatnia rubryka, która została, to jest podsumowanie wszystkich tych rzeczy, które nie są tutaj wykolorowane, zakreślone. Są to rzeczy, że tak powiem, doposażenia dodatkowego. Są to rzeczy, które sobie tam dokładałem, jakieś osłony, jakieś wypełnienia półek, nie wiem, na przykład zrobienie maty wygłuszeniowej na przedniej maski. Różne takie rzeczy, niektóre są właśnie, tak jak mówię, tutaj jest duży rozrzut, niektóre rzeczy były drogie, niektóre rzeczy są dosyć tanie, ale wszystko łącznie daje nam jakąś konkretną kwotę. Doposażenia oryginalne, które częściowo zakupione były jako nowe, długi czas oczekiwania w grupie WAG ostatnio jest na takie rzeczy, pierdołki jak uchwyty radarów czy coś. Część rzeczy kupiona jako używana, a część rzeczy jeszcze dodatkowo, na przykład jak zestaw wiązek asystenta, kupiona z podwykonawców, czyli na przykład WAG Systems.com i oni robią takie wiązki. Tych wiązek nie da się dokupić do istniejących na przykład systemów do Side Assist, nie da się takiej wiązki dokupić w ASO, że tak powiem, akcesoryjnie. Ona jest jako cała wiązka instalacji samochodu i to są kwoty grubo w tysiącach. Oni robią takie wiązki gotowe. To wszystko kwoty są z paragonów, tak jak tutaj widzicie. I ta ostatnia kwota dodatkowego wyposażenia i reszta rzeczy opiewa na wartość 6122,74. Ile zapłaciłem przez rok za wszystkie rzeczy związane z SEAT-em Aroną, podaję Wam już w następnym wejściu. Przygotowałem podsumowanie. Finalnie w 2022 i 2023 roku przez 14 miesięcy użytkowania SEAT-a Arony dołożyłem dodatkowo do tego samochodu 25 492 zł i 94 grosze. Żona powiedziała właśnie dureń, a ja mówię Wam jak jest, nie mam powodu, żeby udawać, że jest inaczej. Nie powiem, zajebiście się wkręciłem w robienie przy tym aucie, dlatego ta kwota jest taka duża, ale część kwoty uwzględniają ubezpieczenia, opony, felgi. Są to wysokie kwoty, które właśnie powodują, że wzrastają nam te koszty. Z tych podsum, które Wam prezentowałem, wychodzi kwota 28 327,68, natomiast ona uwzględnia OCAC, które jest obowiązkowe, rejestracja plus koszty. Zdecydowana kwota właśnie, która tutaj powiększa to, jest to właśnie OC i AC, które jest obowiązkowe w grupie Volkswagen i nie da się zakupić samochodu bez automatycznego ubezpieczenia samochodu u nich w salonie. Natomiast jak szukałem, żeby ubezpieczyć je samemu, to kwoty tego ubezpieczenia w niezależnych jakichś, czy to serwisach, mówię tutaj o Mubi czy o Rankomacie, te kwoty zaczynały się od 4,5 do 5 tysięcy złotych, więc automatycznie były skreślane, bo były dużo droższe niż te dealerskie. Tak więc podsumowując, koszty dosyć wysokie. Do tych obowiązkowych zaliczyłbym pierwszą i drugą rubrykę, czyli około 10 tysięcy złotych na start do samochodu nowego trzeba wydać i wydaje mi się, że nie ma co rezygnować z zakupu dodatkowego kompletu opon do nowego samochodu, żeby było bezpiecznie po prostu, nie? OCAC, no tego już nie unikniemy, to jest jak ZUS, tego już się nie uniknie, więc to też musimy mieć.
Reszta rzeczy to już wedle uznania. Ja tak jak mówię, no troszkę jestem fanatykiem marki Seat, troszkę jestem zakręcony na punkcie robienia różnych rzeczy przy samochodzie. Nie ukrywam tego, zresztą widzicie, mało jest takich kanałów, osób, które prowadzą swoje kanały i cieszą się po prostu z tego, że to robią, chociaż niewielkimi jakimiś nakładami kosztów, niewielkie jakieś rzeczy, ale każdą rzeczą dzielę się z Wami. Zresztą wiecie, znacie, każdy kto pisze do mnie, tak samo widzę, że podejście widzi i rozumie moje podejście do tego tematu. Tak więc tak chciałem sobie w to niedzielne popołudnie chciałem Wam pokazać pewne rzeczy. Przy okazji wypiłem z Wami dobrą kawkę i mogę sobie teraz spokojnie wyjść na spacer i delektować się dalszą częścią urlopu. Pozdrawiam Was serdecznie, zostawiajcie lajki, zostawiajcie subskrypcje i trzymajcie się, do zobaczenia na drodze. Trzymajcie się, cześć.